Niebo zapłakało nad Katowicami, no może trochę mniej nad Katowicami, natomiast bardziej nad Częstochową. Cześć, dzień dobry moi drodzy, widzimy się zaraz po spotkaniu GKS-u Katowice z Lechem Poznań. Remis w przedostatniej kolejce Ekstraklasy, remis, który daje gigantyczne możliwości Lechowi Poznań pod kątem walki o Mistrzostwo Polski. Tę bramką w samej końcówce Kolejosz, bramką na wagę remisu, zrobił sobie nieprawdopodobną sytuację pod kątem walki o tytuł. Ostatnia kolejka będzie absolutnie decydująca, ostatnia kolejka będzie piekielnie emocjonująca i będziemy spoglądać zarówno na Poznań i na to starcie Lecha z Piastem, jak i na Częstochowę, gdzie Raków podejmie Widzew Łódź. Na samym początku jednak wypadałoby się przedstawić. Ja nazywam się Piotr Rzepecki, to jest kanał 365 dni o piłce i dziś podsumujemy sobie to spotkanie pomiędzy GKS-em Katowice a Lechem Poznań. Zacznę jednak od gospodarzy, ponieważ warto docenić tę pracę zespołu Rafała Góraka, który spokojnie się utrzymał w Ekstraklasie, co nie było takie oczywiste i tutaj naprawdę gigantyczne chapeau bas przed ekipą Gieksy. To GKS Katowice dwukrotnie wychodził na prowadzenie, to jest otworzenie wyniku przez Repkę, potem fajna, konsekwentna, mądra gra, moment zawahania, moment błędu w końcówce pierwszej połowy, trafieniem Patryka Wolemorka, też no niestety z udziałem Dawida Kudły, który popełnia błąd. Natomiast generalnie patrząc na Gieksę, to jak zespół Beniamika wyglądał, to jak mądrze się ustawiał, to jak miał organizację, plus świetnie funkcjonujący środek, to naprawdę czapki z głów i o takich Beniaminków walczymy, co jest w ogóle też niesamowite. Patrzę na przykład na dyspozycję Lechii Gdańsk, ja się zachowuje powolutku w grze Iwana Żeliński, plus też super funkcjonujący motor, dzisiaj bardzo ważna wygrana. No i właśnie Gieksa, która nie odpuszcza, Gieksa, która utarła nosa Lechowi, Gieksa, która grała do końca, z zębem, z takim śląskim charakterem, mimo tego, że nie musiała, no bo przecież od dobrych kilku tygodni zespół trenera Góraka jest pewny utrzymania. Natomiast Lech Poznań, Lech, który tutaj przyjechał do Katowic, pokazał taką, powiedziałbym, dobrą mentalność. W ogóle też patrzę na ostatnią serię Kolejo, że to imponuje zespół trenera Frederiksena, bo jak sobie zapomniło o tych spotkaniach w tej takiej, powiedzmy, przerwie reprezentacyjnej, kiedy to Lech poległ dosyć niespodziewanie w meczu we Wrocławiu, też to była ta porażka ważna przecież wcześniej z Jagiellonią Białystok, to potem Kolejosz nie przegrywa, bo to jest konsekwentne punktowanie, zwycięstwa, remisy też oczywiście pamiętamy, przede wszystkim zwycięstwo Wysokie Spuszcze, Niepomice, wygrana arcyważna na trudnym terenie z Legią, no i teraz remis, który daje duże możliwości, ponieważ sytuacja w tabeli wygląda następująco. Lech znów odskakuje, ponownie remisuje, podobnie jak Raków Częstochowa, który wczoraj podzielił się punktami z Koroną, no i jakby sytuacja wróciła do takiego samego stanu rzeczy, a więc Lech ma punktów 67, Raków 66 i w ostatniej kolejce będzie się toczyła ta walka o mistrza. Oczywiście ktoś powie, że Lech tutaj mógł wygrać, to by oczywiście oznaczało, że z Piastem zespół trenera Frederiksena mógłby zremisować i wówczas też byłby mistrzem Polski, jakby w ogóle niezależnie od wyników w Częstochowie. Natomiast teraz sytuacja jest taka, że tutaj Lech nie musi oglądać za swoje plecy, po prostu musi wygrać i koniec pieśni, koniec balu, Lech mistrzem Polski. Natomiast jeżeli tutaj Kolejosz się potknie, a wykorzysta to Raków, czyli wygra zespół medalików przy remisie albo porażce Lecha, to się oczywiście może zdarzyć, biorąc pod uwagę no taką, powiedziałem, różną dyspozycję Lecha. W tym meczu też no, były różne obrazki. Była gra dobra, była gra momentami słaba, senna, natomiast podobał mi się na pewno Afonso Souza, który w środku pola wyglądał fenomenalnie, który był takim dynamitem, który może nie był gwiazdą taką pierwszoplanową oczywistą. Chodzi mi o bramki, asysty, natomiast naprawdę gra Portugalczyka świetna, do tego też mądrze wyglądający Antoni Kozubal, który też tutaj, zwłaszcza w drugiej połowie, pokazał się z dobrej strony, bo pierwszą połowę Lech przegrał, jeżeli chodzi o środek. Tutaj w zasadzie Kolejorza nie było, to były jakieś takie momenty, impulsy, natomiast w drugiej odsłonie już było zdecydowanie lepiej. Natomiast to ciekawe, wydaje mi się, że taki moment decydujący tego meczu to jest ta przerwa w grze. To są te racje kibiców Lecha, to jest ta oprawa, bardzo swoją drogą też taka efektowna, no ale w konsekwencji tego mieliśmy tę wymuszoną przerwę i Niels Frederiksen co robi? Przywołuje zawodników, przekazując im instrukcje, mówiąc jaki jest plan na to spotkanie, na tę końcówkę, inspirując ich w tych ostatnich minutach, no i pada bramka. Bramka też, no ktoś powie z przypadku, natomiast to też trzeba strzelić. Gol niesamowicie istotny, który waży być może tytuł mistrza Polski. Potem oczywiście też udana gra Lecha, podobał mi się na przykład Kornel Lisma, który wszedł, chłopak absolutnie bez kompleksów, bardzo młody, natomiast no nieprawdopodobnie zdolny, miał swoje szanse, to są między innymi dwa ataki, dwa strzały na bramkę, finalnie nie udało mu się pokonać Kuduły, natomiast i tak występ absolutnie na plus. W ogóle całe też zmiany trenera Frederiksena, nawet to wejście przecież Gonzaleza na pewno strzałem w dziesiątkę, więc tutaj widać, że ten nos duńskiego szkoleniowca go nie zawiódł, no i na pewno trzeba też tutaj powiedzieć o tym, że te zmiany były na plus i to funkcjonowało, jeżeli chodzi o korekty w drugiej połowie Lecha. Jeżeli chodzi o Gieksę, tak jak powiedziałem, duże słowo uznania, naprawdę fajna praca Beniamika i takie naprawdę nawet nie spokojne utrzymanie, bo spokojnie można powiedzieć, że się utrzymała Lechia na tej kolejki przed końcem, chociaż też do tego dochodziły różne jakby takie kwestie licencyjno-prawne, natomiast jeżeli chodzi o Gieksę, no naprawdę duże słowa uznania, fajnie budowany zespół, też ten stadion absolutnie taki, powiedział, magiczny, kibice też dali jak zwykle czadu, bo ja tutaj jestem już drugi raz i za każdym
każdym razem no, ten doping jest świetny, więc w tym aspekcie naprawdę 11/10. Natomiast jeżeli chodzi o grę, no to też ataki płynne, widać było, że Geksa się nie cofa, Geksa się nie boi. Mogą mieć kibice Beniaminka w głowach tę sytuację z udziałem Maka, który miał setkę, w zasadzie 200 i tego nie wykorzystał. I to jest ciekawe, bo gdyby tam Geksa trafiła, byłoby 3/1 i jestem ciekaw, czy Lech z tego by się podniósł, no bo to była taka sytuacja, po której to nie tylko kibice GKS Katowice złapali się za głowę, ale też sympatycy Rakowa, jakby będąc świadomi, że ta Geksa może im troszkę pomóc. Natomiast też tak mając gdzieś w głowie różne konotacje między na przykład GKS-em Katowice a Rakowem Częstochowa, no to na przykład taki Drachal miał sobie motywację, żeby zagrać dobrze, ponieważ on wróci do Częstochowy, no i będzie chciał grać w eliminacjach europejskich w pucharach, a zdecydowanie bardziej chciałby grać w eliminacjach Ligi Mistrzów niż eliminacjach Ligi Konferencji. Jeżeli chodzi o ostatnią kolejkę, no to w zasadzie wszystkie karty są rozdane, to znaczy inaczej. Walka o tytuł cały czas trwa, nie wiem kto będzie grał w eliminacjach Ligi Mistrzów, to w eliminacjach Ligi Konferencji, plus ten niebywały interesujący mecz w Białymstoku pomiędzy Jagiellonią a Pogonią, a więc taki nasz playoff, baraż, walka o Ligę Konferencji, o brązowy medal Mistrzostw Polski. Przypomnę tylko, że jeżeli Jagiellonia wygra albo zremisuje, to zachowuje trzecią lokatę, natomiast jeżeli Pogoń sięgnie po komplet punktów, no to zespół portowców będzie mógł się cieszyć i troszkę też osłodzić swój gorzki sezon, sięgając po brązowy medal Mistrzostw Polski i zapewniając sobie eliminację europejskich pucharów. Wyścig o mistrzostwo trwa w najlepsze. Dajcie oczywiście, moi drodzy, znać, jakie są wasze typy, wasze przewidywania. Moim zdaniem Lech tego nie wypuści. Dzisiaj zespół trenera Frederiksa nam pokazał taką mentalność godną przyszłych mistrzów Polski, punkcik dopisany, no i też oczywiście pomówmy się szczerze, pomogła trochę Korona Kielce, też szczerze powiedziawszy rozbawił mnie taki mem jednego z kibiców Lecha, który wrzucił zdjęcie Mariusza Rumaka, pokazując, że to Mariusz Rumak zapewnił Lechowi tak z tylnego siedzenia trochę mistrzostwo, ponieważ przegrywając w ostatniej kolejce z Koroną ten zespół utrzymał, Korona sezon później utarła nosa Rakowowi, co oczywiście pomogło dziś Lechowi Poznań, a więc gdzieś taka historia, powiedziałem, domina, natomiast no nie wiem też, jak kibice czasami na takie rzeczy potrafią wpaść. Bardzo dziękuję. Kanał 365 na piłce. Żegnam się z deszczowych Katowic. Super mecz, super widowisko, 4 bramki. Na taki mecz po prostu czekałem. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.